Witam na kanale Orbitrek Guru. Ten odcinek jest o tym, jak ćwiczyć. Trening na Orbitreku jest bardzo prosty, ale żeby wykonywać go efektywnie, należy przestrzegać kilku zasad. W treningu na Orbitreku podstawową zasadą jest utrzymywanie zdrowej sylwetki. Proste plecy, łopatki lekko ściągnięte do tyłu i do dołu, lekko spięty gorset mięśniowy. Na tyle lekko, żebyśmy mogli swobodnie oddychać i ćwiczyć, ale na tyle mocno, że kiedy spróbujemy palec wsadzić sobie tutaj w bok brzucha, to on się zatrzymuje na mięśniach, a nie wchodzi miękko jak w budyń. To jest podstawowa zasada, z niej wynikają wszystkie następne. Numerem 2 jest użycie ruchomych rączek. Należy używać ruchomych rączek najczęściej jak tylko możemy, najlepiej cały czas w trakcie treningu. I nie chodzi tutaj tylko o to, żeby ćwiczyć i ręce i nogi, ale przede wszystkim chodzi o to, że w momencie, kiedy wykonujemy pracę rękoma, nogami wykonujemy pracę odwrotną. W związku z czym ciało próbuje się automatycznie rotować. To właśnie mięśnie głębokie sprawiają, że gdy barki albo biodra próbują rotować się do wewnątrz przy ruchu, ich napięcie utrzymuje nas równo. Po to właśnie spinamy gorset mięśniowy, żeby zapobiec rotacji biodra oraz rotacji barku. Prawidłowy chwyt ruchomych rączek powinien być na wysokości między biodrem a splotem słonecznym, nie wyżej. Zasada 3 na mojej liście dotyczy prędkości i obciążenia. Powinniśmy jeździć z prędkością od 30 do 90 obrotów, mniej więcej w okolicach 60 obrotów na minutę. To jest tempo, które ja preferuję i jadąc z prędkością 60 staram się trzymać możliwie najwyższe obciążenie. Jazda z dużą prędkością i małym obciążeniem jest nieprawidłowa, nie prowadzi do dobrego treningu, można sobie w ten sposób zrobić krzywdę oraz zniszczyć sprzęt. Zbyt szybka jazda ze zbyt małym obciążeniem jest błędem. Przestrzeganie tych zaleceń dotyczy wszystkich użytkowników Orbitreków w każdym wieku, na każdym etapie zaawansowania treningowego. Osobiście, kiedy doświadczam braku siły albo nie jestem w stanie ćwiczyć dobrze technicznie, przestaję. Dla mnie to jest znak, że jestem zbyt zmęczony i kończę trening. Jakość zawsze powinna być przed ilością. Warto pamiętać, że kiepski trening przynosi więcej szkody niż pożytku i słaba technika powielona wystarczająco często może pogłębić problemy, które już mamy. Więcej ciekawostek treningowych w kolejnych filmach. Zasubskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco i śledzić nowe techniki treningowe. Pozdrawiam, cześć!